Na jednym ze strychów w podwarszawskich Markach odnaleziono zabytkowy sprzęt, który w wielu kręgach cieszy się dzisiaj statusem legendy. Urządzenie to rozpala dyskusje na wielu forach internetowych. Jest przedmiotem żywego zainteresowania miłośników oldschoolowego brzmienia, domorosłych i profesjonalnych elektroników. Jest stale obecne na portalach aukcyjnych i serwisach ogłoszeniowych. Naszym bohaterem jest radioodbiornik. Dzisiaj nazwalibyśmy go amplitunerem Radmor 5100 oraz jego kolejna wersja 5102. Odnaleziony w Markach egzemplarz to właśnie edycja 5102 z pierwszego roku jej produkcji. Cechy charakterystyczne dla tej wersji to przycisk kontur, wyciszenie zwiększone do -20 dB oraz prostsza konstrukcja drewnianej obudowy. Początkowy okres produkcji można rozpoznać po niebieskich wskaźnikach wychyłowych japońskiej firmy Varia. Sprzęt, który tu stoi, nabyłem na ulicy Wojewskiej przez znajomego, który akurat mógł to załatwić. Z czasów, kiedy to było wszystko na zapisy, na kartki i takie inne rzeczy. Jest to lata 79 albo 80 rok. Był to na owe czasy najlepszy polski sprzęt grający, który produkował Radmor. Sprzęt do słuchania muzyki i odtwarzania przede wszystkim, który dawał dobrą, bardzo dobrą jakość dawał na tamte czasy. Przypominam młode lata, imprezy przy tym oczywiście. Sprzęt do nagrywania, nagrywało się, wtedy nie było jeszcze tak dostępnej muzyki, to była muzyczna poczta UKF-u, na której się nagrywało hity, które były na listach przebojów w innych krajach, jak i u nas oczywiście. Ja wtedy pracowałem prywatnie jako mechanik samochodowy, no i to były czasy takie, gdzie zarabiał się dużo więcej niż to, co wszyscy tam te średnie podawali. Także to o tyle jeszcze nie miałem ustabilizowane życie, to znaczy nie miałem rodziny, obowiązków, mogłem sobie pozwolić na taką fanaberię i kupić sobie sprzęt z najwyższej półki. Bo to było przecież minęło, ale przede wszystkim młode lata i imprezy. Radmor 5102, egzemplarz, który trafił do mnie do serwisu kilka miesięcy temu. Jak każdy sprzęt rodem z PRL-u, trapiło go kilka usterek. Egzemplarz ten został rozebrany do gołej ramy. Wszystkie elementy zostały wymyte, wyczyszczone, zweryfikowane pod kątem zimnych lutów, pod kątem typowych usterek, pod kątem nietypowych usterek. Sprawdzone zostały wszystkie kondensatory elektrolityczne, ustawione napięcia zasilacza i później przyszedł czas na weryfikację poszczególnych elementów i poszczególnych części składowych tego egzemplarza. Głowica była całkowicie uszkodzona, uszkodzenie było w obwodzie heterodyny. Programator, ośki, którymi reguluje się częstotliwość, były zablokowane, trzeba było je rozebrać, wyczyścić, ponownie nasmarować specjalnym smarem, aby przy regulacji z tymi stroikami był taki charakterystyczny opór. Po naprawie końcówki mocy przyszedł czas na strojenie poszczególnych obwodów. Wszystkie regulacje zostały zrobione zgodnie z dokumentacją serwisową, tak jak to w fabryce robiono, po czym egzemplarz przeszedł testy kilkunastogodzinne. No i ponownie po tych kilkunastu godzinach testów został docelowo zestrojony każdy obwód tego egzemplarza, czyli począwszy od zasilacza, poprzez końcówki mocy, wskaźniki, tor FM i tor AM. W chwili obecnej egzemplarz jest już w bardzo dobrym stanie technicznym i jak widać wizualnym. No i myślę, że w chwili obecnej osiągnął parametry deklarowane przez producenta i praktycznie niczym nie różni się od egzemplarza, który zszedł z taśmy produkcyjnej.
Początki historii radioodbiornika Radmor 5100, nazwanego przez swoich twórców pieszczotliwie Radmoryną, sięgają połowy lat 70., czyli szczytowego momentu tzw. dekady gierkowskiej. Był to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego w Polsce, czas rozkwitu wielkiej płyty i dróg szybkiego ruchu. W przemyśle królowała produkcja licencyjna, na ulice wyjeżdżały małe Fiaty i Polonezy. Na świecie to także złoty wiek dla branży nagrań audio i sprzętu do ich odtwarzania. Urządzenia, które wtedy powstawały, odznaczały się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi, znakomitymi projektami plastycznymi, najwyższej jakości materiałami i doskonałym dźwiękiem. Najlepszym tego dowodem jest wciąż ogromne nimi zainteresowanie. W Polsce całą branżą elektroniczną zarządzało wówczas Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego UNITRA, w którym zrzeszone były wszystkie liczące się zakłady produkcyjne oraz jednostki badawczo-rozwojowe. W Warszawie przy ulicy Ratuszowej 11 miał swoją siedzibę pion radiowo-telewizyjny Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji. Natomiast w przedsiębiorstwie techniczno-handlowym Unitech istniał ośrodek badania jakości i niezawodności sprzętu elektronicznego. Obie te instytucje zostały zobowiązane przez Zjednoczenie do tworzenia nowych wyrobów i koordynowania prac w poszczególnych zakładach zgrupowanych w Zjednoczeniu UNITRA, tak aby ich oferta rynkowa była spójna technicznie i wzorniczo. W późniejszych latach na bazie obu tych instytucji powstał Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, w którego strukturze znalazł się również branżowy ośrodek wzornictwa. Jeszcze w Picie funkcjonował zespół inżyniera Janusza Czerniewskiego, który wniósł niezaprzeczalny wkład w polską radiofonię i telewizję. Układami odbiorczymi FM i AM zajmował się inżynier Tomasz Bogdan, wzmacniaczami małej częstotliwości inżynier Jerzy Serafin. Za konstrukcje mechaniczne odpowiadał inżynier Bogusław Wilkosz. Wszyscy panowie zajmowali się także popularyzacją elektroniki. Publikowali w takich pismach jak Radio Amator, Radio Elektronik czy Audio Video. Książka Urządzenia radiowe Tomasza Bogdana do dzisiaj polecana jest na forach internetowych jako najbardziej przystępna pozycja dla rozpoczynających pracę z elektroniką. Zespół Janusza Czerniewskiego w kooperacji z projektantem wzornictwa z Unitechu Grzegorzem Strzelewiczem opracował wiele urządzeń, które dzisiaj są synonimem ówczesnego sukcesu Unitry, na przykład radioodbiornik przenośny Julia czy magnetofon szpulowy Koncert. W 1975 roku ten zespół pracował nad kwadrofonicznym zestawem hi-fi, którego kluczowym elementem miał być radioodbiornik FM z wbudowanym czterokanałowym wzmacniaczem małej częstotliwości. Od strony wzorniczej projekt był ukończony. Istniał fizyczny model, metalowa makieta z kompletną obudową, płytą czołową, wyposażoną we wszystkie wskaźniki, pokrętła i przełączniki. Całość została szczegółowo opisana w dokumencie Projekt wzorniczy odbiornika kwadrofonicznego z grudnia 1975 roku, gdzie możemy przeczytać, że kierownikiem branżowego ośrodka wzornictwa przemysłowego w Unitechu był magister Jerzy Trojanowski. Autorem projektu jest magister Grzegorz Strzelewicz, a współpracował z nim inżynier Jerzy Malanowski. W urządzeniu tym z łatwością można dostrzec wiele cech późniejszego Radmora 5100. Forma i proporcje płyty czołowej, doskonale znane, toczone pokrętła, płetwy przełączników, wychyłowe wskaźniki poziomu sygnału i zera dyskryminatora, wreszcie sensory i stroiki. Z drugiej strony wyraźnie widać, że jest to jednak zupełnie inne urządzenie. Na metalową okrywę obudowy przyszło nam czekać niemal 10 lat, na cyfrowe wskaźniki częstotliwości jeszcze dłużej. Blaszana obudowa była wykańczana lakierem w kolorze antracyt o fakturze mrożonej. Płyta czołowa z grubej blachy aluminiowej, szorstkowana. Pokrętła wykonane w podobny sposób. Napisy naniesione sitodrukiem, jasne, w kolorze białym. A zgodnie z panującymi wówczas tendencjami sprzęt elektroniczny powszechnego użytku w coraz większym stopniu adoptował cechy sprzętu profesjonalnego, przetwarzając je
w specyficzny sposób. Opracowany w ośrodku projekt odpowiadał temu charakterowi, czyniąc z niego element dyskretnie kontrastujący z otoczeniem człowieka. Kolor czarny dodatkowo tłumił oddziaływanie urządzenia będącego w stanie spoczynku. Natomiast zwiększał kontrast z sygnałami świetlnymi w czasie, kiedy urządzenie było aktywne. Techniczna strona projektu odbiornika kwadrofonicznego PIT-u opracowana została w zespole inżyniera Czerniewskiego. Pewne jej elementy widoczne są w projekcie wzorniczym. Jest tutaj koncepcja modularności, z której zasłynął Radmor 5100, a która sprawiła, że jest to urządzenie bardzo wdzięczne przy serwisowaniu. Radmor w połowie lat 70. był przedsiębiorstwem państwowym o ugruntowanej pozycji, które produkowało wyłącznie sprzęt profesjonalny, przeznaczony głównie dla różnego rodzaju służb, wojska i łączności morskiej. Na początku roku 1975 główny konstruktor, później dyrektor techniczny, magister inżynier Tadeusz Janiszewski przedstawił po raz pierwszy ideę produkcji w zakładzie radioodbiornika komercyjnego. Zlecił on Jerzemu Stefańskiemu, kierownikowi sekcji odbiorników komunikacyjnych, oraz Maciejowi Sokulskiemu, konstruktorowi tego działu, zadanie zbadania możliwości wdrożenia do produkcji amplitunera Hi-Fi. Priorytetów było kilka. Najwyższa jakość produktu finalnego, oparcie rozwiązania na krajowych podzespołach oraz jak najszybsze rozpoczęcie produkcji. Pierwszym ruchem, jaki musieliśmy wykonać, to było rozeznanie, co i jak się w kraju produkuje i jakie są trendy. To była podróż w Polskę. Najważniejszym zakładem była Diora w Dzierżoniowie, która w tym czasie produkowała fajny odbiornik stereofoniczny Meluzyna i rozpoczęła produkcję odbiornika na licencji japońskiej Elizabeth Hi-Fi. Tam, pamiętam, spotkałem się z konstruktorem, który chyba miał na nazwisko Schilling, który bardzo chętnie i długo opowiadał i z którym konsultowałem swoje własne koncepcje rozwoju i kierunków rozwoju tego sprzętu. Na skutek tego powstała pierwsza notatka i pierwsze opracowanie moje na temat ewentualnego wdrożenia do Radmoru nowej konstrukcji. Wkrótce potem nasz plastyk w Radmorze opracował projekt płyty czołowej i konstrukcji. Owa notatka składała się z kilku części. W pierwszej autor analizuje światowe i krajowe trendy. Widzi odbiornik radiowy Hi-Fi jako urządzenie z wbudowanym wzmacniaczem, nawet kwadrofonicznym, z zakresem wyłącznie FM, skalą cyfrową, wskaźnikiem zera dyskryminatora oraz preomatem. Dalej przedstawia wizję odbiornika idealnego z punktu widzenia konstruktorów Diory. Mamy tutaj głowicę wielkiej częstotliwości wyposażoną w układy ARW i AR3, wzmacniacz pośredniej częstotliwości zbudowany na filtrach ceramicznych z demodulatorem scalonym oraz dekoder scalony UL1601N. W kolejnej części znajduje się propozycja wykorzystania istniejących bloków i układów, na przykład głowicy wielkiej częstotliwości z odbiornika TSF-103M, dekodera scalonego z odbiornika Elizabeth Hi-Fi, wzmacniacza małej częstotliwości opracowanego wspólnie z foniką oraz kolumn głośnikowych z tonsilu. Są też propozycje własnych opracowań, wzmacniacza pośredniej częstotliwości ze względu na niedoskonałość istniejących rozwiązań oraz wskaźnika cyfrowego, którego jeszcze nigdzie nie było. Słynne wskaźniki wychyłowe mają pochodzić z importu. W kolejnej części autor zastanawia się jeszcze nad wyborem pomiędzy odbiornikiem kwadrofonicznym a pseudokwadrofonicznym. Uzupełnieniem notatki jest rysunek koncepcyjny odbiornika opatrzony nieczytelnym podpisem i datą 1975. Rysunek ten uwzględnia wszystkie wytyczne projektu realizacji, w niczym jednak nie przypomina znanych dzisiaj produktów Radmoru. To, co jest charakterystyczne dla Radmoru z połowy lat 70., to widoczna na przekroju konstrukcja płyty czołowej. Inżynier Leon Mafina, ówczesny szef mechaników, rozpoczynał właśnie współpracę z fabryką w Kętach i był zafascynowany możliwością wyprodukowania profili aluminiowych według własnej specyfikacji. Takie właśnie profile miały tworzyć płytę czołową.
Najprawdopodobniej na przełomie lat 1975–1976 podjęta została ostateczna decyzja o wdrożeniu w Radmorze produkcji komercyjnej. Dla konstruktorów była to realizacja młodzieńczych marzeń i pasji, ale miała ona też duże znaczenie dla całego zakładu. Ja wówczas byłem głównym technologiem i patrzyłem na to może trochę inaczej niż konstruktorzy, może bardziej utylitarnie. W ówczesnych warunkach polityczno-ekonomicznych my jako Radmor, produkujący urządzenia profesjonalne, nie mieliśmy szans na zakup nowych urządzeń, obrabiarek, aparatury, ponieważ całe środki dewizowe, jakie wówczas były w dyspozycji zjednoczenia, były kierowane na produkcję rynkową lub licencyjną. My takiej wówczas nie mieliśmy. I podjęcie produkcji urządzenia rynkowego, wyrobu rynkowego umożliwiło nam zakup właśnie tych potrzebnych nam, bo nasz park maszynowy już lekko zestarzał się i technicznie, i fizycznie. Także wdrożenie do produkcji odbiornika rynkowego, wyrobu rynkowego, to był także jakiś taki manewr na dokonanie unowocześnienia zakładu, nie tylko dla wykonania tego wyrobu, ale także dla produkcji tradycyjnej, przede wszystkim produkcji radiotelefonów. W styczniu 1976 roku utworzone zostało Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Sprzętu Powszechnego Użytku, w dokumentacji zakładowej oznaczane TU – techniczno-użytkowy. Jego szefem został inżynier Marian Prawdzik, konstruktorem wiodącym inżynier Maciej Sokulski. Za sekcję mechaniczną odpowiadał inżynier Leon Mafina, a jego prawą ręką był inżynier Marek Twórz. Równolegle z biurem TU dyrektor Janiszewski powołał zespół, w skład którego weszli pracownicy biura oraz innych działów, a jego zadaniem było wdrożenie do produkcji nowego radioodbiornika. Zdjęcie przedstawia ludzi zaangażowanych w projekt OR 5100. Maciej Sokulski, elektronik technolog, konstruktor wiodący, odpowiedzialny za całość projektu. Tadeusz Palmowski, elektronik laborant, odpowiadał za fizyczną realizację modeli i prototypów. Stanisław Wałęga, technolog mechanik, uczestniczył w pracach nad prototypami. Marian Prawdzik, elektronik, szef biura TU. Lucyna Wilczewska, elektronik, odpowiadała za współpracę z działem kontroli jakości. Edmund Grzelak, konstruktor mechanik. Leon Mafina, szef mechaników, odpowiadał za konstrukcję mechaniczną OR 5100. Marek Twórz, mechanik, prawa ręka Leona Mafiny. W wyniku działań podjętych i decyzji podjętych w zakładzie zostało powołane Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Sprzętu Powszechnego Użytku. Tak się nazywało to biuro, a ja zostałem jego szefem. Na początku musieliśmy podjąć decyzję, a jaki to ma być odbiornik. Czy my mamy go konstruować samodzielnie, czy go gdzieś znaleźć, adoptować, z kimś to robić, dlatego że terminy nam postawione były bardzo krótkie, a my nie mieliśmy żadnych, ale ani to żadnych doświadczeń w budowie sprzętu tego rodzaju. Zakład się zajmował zupełnie innymi tematami. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, co można znaleźć na rynku w Polsce, jakie firmy się zajmują, w jakim są etapie, bo mieliśmy zgodę Zjednoczenia na spenetrowanie wszystkiego, co w Zjednoczeniu jest produkowane, a nam może się przydać. Byłem upoważniony do dopuszczania mnie do tajemnic zakładowych w Diorze, w Łodzi, w Tonsilu, w Bydgoszczy też byłem. I wszystko to, co zbadaliśmy, to najbardziej taki mógłby ewentualnie wchodzić w rachubę, to była meluzyna. Tą meluzynę przywiozłem do naszego firmy.
odbyła się Rada Techniczna, która stwierdziła, że niestety, ale my meluzyną zajmować się nie będziemy. No i w dalsze poszukiwania doprowadziły nas do Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie, który, jak się okazało, był posiadaczem modelu kwadrofonicznego odbiornika hi-fi, który później został przekształcony, przebudowany, przekonstruowany i pojawił się jako odbiornik Radmor 5100, czyli sam początek, sama idea była kupiona, była wypracowana wspólnie z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji. Umowa nie zakładała prostego przejęcia projektu. Na bazie specyfikacji sformułowanej przez Radmor i z wykorzystaniem rozwiązań opracowanych już przez PIT wspólnie z Unitechem miał powstać nowy produkt. Zastanówmy się, jak w ogóle wyglądało wdrożenie nowego wyrobu do produkcji. Pierwszy etap to oczywiście prace projektowe, które kończyły się przygotowaniem modelu w ilości 1 lub 2 sztuk. Modele poddawane były badaniom i na ich podstawie przygotowywano prototypy w ilości 5 do 10 sztuk, metodami warsztatowymi bez dokumentacji technologicznej. Te również poddawane były badaniom i dopiero potem powstawała dokumentacja elektroniczno-mechaniczna i inna technologiczna. Następnie produkowana była seria próbna, np. 100 sztuk, która była wnikliwie badana i dopiero wyniki tych badań umożliwiały rozpoczęcie właściwej produkcji. Jednym z pierwszych ustaleń przyjętych podczas rozmów na temat koncepcji Radmora 5100 była rezygnacja z obudowy metalowej. Takie sformułowanie uczynił inżynier Leon Maffina, uzasadniając to klasą urządzenia, jego luksusowym charakterem, oczekiwaniami użytkowników. Myślałem wówczas i nadal tak uważam, że byłoby lepiej, gdyby Radmor 5100 swoim charakterem bliższy był aparaturze elektronicznej niż meblościance. Tym bardziej, że drewniana konstrukcja obudowy stała się niebawem źródłem poważnych kłopotów. Najwyraźniej jednak na obudowę metalową było zbyt wcześnie. Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego była decyzja, że drewniane, a nie metalowe, lub metalowe, nie drewniane, bo było rozważane z całą pewnością obie koncepcje. Stanęło na drewnianych ze względu na to, że znaleźliśmy odpowiedniego producenta, że to dobrze wyglądało, że pasowało nam technologicznie do wszystkiego. Pamiętam, że inżynier Maffina w jakimś, nie wiem czy to był Starogard czy gdzieś, załatwił, że to oni są w stanie nam to produkować i to widać po latach, że to było bardzo dobrze zrobione, tak? Dużym wyzwaniem, zagadnieniem było tak zwane szorstkowanie. Nie mieliśmy tej technologii u siebie, nie znaliśmy. Wszystko u nas było w sensie w Radmorze. Kadmowane, niklowane, lakierowane. A żeby dostać wystrój odpowiedni i dopasować się do mody, trzeba było wprowadzić szorstkowanie. Z tego co mi się wydaje, to technologie czy maszyny zostały wprowadzone w Diorze w ramach umowy licencyjnej na Elizabetkę. Czy nam tą licencję przekazano, czy myśmy sami już kupili maszyny, to nie pamiętam. W każdym bądź razie były elementy Radmora trawione, czernione i szorstkowane. Zresztą okazało się potem to zmorą, bo te czernienie nie trzymało tak, jak to się mówi, do końca i po kilku latach odbiorniki robiły się rude i złote. Nawet niektórzy byli przekonani, że to była specjalna technologia, żeby wyszło, że rude, że to specjalny kolor. Ja sobie nie przypominam technologii, gdzie ktoś specjalnie by robił rude. Jednym z zagadnień, na które musieliśmy sobie bardzo sprzecznie odpowiedzieć, to było, jaka będzie obudowa tego urządzenia. Z jakiego materiału? Czy to będzie obudowa drewniana, czy to będzie obudowa metalowa? Zwolenników mieliśmy po jednej i po drugiej stronie, ale wygrała koncepcja obudowy z drewna. Forma Radmora 5100 była kontynuacją naszego projektu odbiornika kwadrofonicznego. Podobne proporcje bryły obudowy, płyta czołowa
z aluminium w kolorze srebrnym lub czarnym. Podobny typ wykończenia. Mnie bardziej odpadała koncepcja czarna, dlatego że lepiej oddawała ideę czarnej skrzynki jako urządzenia elektroakustycznego. Niestety przyjęta metoda czernienia aluminium nie gwarantowała niezmienności koloru w czasie. Co zaś do obudowy drewnianej, to wyszło na to, że nikt nie chciał obudowy drewnianej, ale za to wszystkim zabrakło odwagi i determinacji, łącznie ze mną, żeby przeciwstawić się wyobrażonym oczekiwaniom użytkownika odbiorcy. Badań rynkowych wtedy nie prowadzono, podaż nie nadążała za popytem, a upodobania czy oczekiwania użytkowników najczęściej były własnymi preferencjami ludzi, którzy decydowali o tym, które urządzenia znajdą się na rynku. W projekcie nowego radioodbiornika, który otrzymał miano Radmor 5100, a był nawet pomysł, żeby nazywał się Wigry, znalazła się większość założeń inżyniera Sokulskiego, inżyniera Mafiny oraz duża część elementów wcześniejszego opracowania PIT-u. Nie udało się jedynie zrealizować cyfrowego wskaźnika częstotliwości. Zastąpił go wskaźnik wychyłowy. Ostatecznie zrezygnowano także z kwadrofonii, która również na świecie okazała się chwilową ciekawostką. Zastosowano natomiast coś, co określano mianem pseudokwadrofonii czy też ambiofonii, a co polegało na podłączeniu w przeciwfazie dodatkowej pary głośników. Pewną ciekawostką jest zakres fal długich, którego żadna ze stron nie zakładała w swoim projekcie. W pierwotnym zamyśle mieliśmy wykonanie amplitunera z falami krótkimi, ultrakrótkimi UKF-em. Dlatego, że jakość sygnału nadawanego na UKF jest odpowiednia do tego odbiornika. Natomiast nie do końca tylko zostały ten UKF, ale również musieliśmy wprowadzić do niego fale długie. A fale długie nie dlatego, żeby ktoś słuchał stereo hi-fi na falach długich, tylko w razie mobilizacji ogłoszona ona zostaje przez Warszawę I, która pracuje na falach długich. Stąd też ten odbiornik miał fale długie, co zresztą wielu ludziom się podobało i sobie słuchali na długich również. Konsultowaliśmy się również i szukaliśmy sposobu na serwisowanie. No, weszły, to znaczy brane były pod uwagę 3 koncepcje. Pierwsza, że będzie serwis w Radmorze, który zresztą był i zawsze i bardzo dobrze działał. Również mieliśmy serwisować tam, gdzie cała Unitra serwisowała w Unitra Serwis, ale przeprowadzaliśmy również rozmowy ze słynnym Zurtem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, co to był Zurt. Zurt zakwestionował, że nie ma żadnej skali ruchomej, że to się nie przyjmie i stawiał bardzo duże tamy. W związku z tym wydaje mi się, że nigdy nie podpisaliśmy umowy z Zurtem na serwisowanie. Umowę podpisana została z Unitra Serwis. Zresztą należeliśmy do Unitry, to nie było nic dziwnego i nie kwestionowano wskaźników wychyłowych jako skali, ale brakowało fal długich. Nie pamiętam, kto w jakim momencie decydował, że muszą być jeszcze fale długie, bo no wiadomo, że to nie było hi-fi, ale wprowadzenie fal długich pozwoliło odbierać Warszawę I, no mimo obniżonej jakości, z tym, że pamiętam, żeśmy się starali, żeby pasmo tych fal długich było powiększone w stosunku do zwykłych odbiorników, żeby było jak najlepsza jakość i rozwiązanie konstrukcyjne z anteną ferytową zapewniało niezłe jakościowo parametry tych fal długich. Rok 1976 był okresem wytężonej pracy obydwu zespołów w Gdyni i w Warszawie. Celem było jak najszybsze uruchomienie produkcji wyrobu najwyższej jakości przy minimalnym dozwolonym udziale komponentów importowanych.
Inżynierowie z Radmoru dopracowali konstrukcję mechaniczną przyszłego urządzenia. Specjaliści z PIT-u wypełnili ją swoimi modułami, a wzornicy z Unitechu przygotowali design. Jednocześnie trzeba było zadbać o masę innych rzeczy, które były niezbędne do przyszłej produkcji. To nie jest tak, że jechaliśmy, patrzyli, co oni tam w Warszawie robią. Jeździliśmy tam bardzo aktywnie. Głównie inżynier Mafina, inżynier Prawdzik i ja. Siadaliśmy razem z tamtym zespołem i dopracowywaliśmy różne zagadnienia, które występują w konstrukcji, dlatego że musieliśmy wypracować taki odbiornik, który nie tylko spełnia parametry i jest bardzo ładny, ale musiał być dobry technologicznie, nadawać się do produkcji. No, ważną rzeczą, o której nikt dzisiaj nie pamięta, to jest ograniczona możliwość importu. Należy pamiętać, że nasz kraj w tym czasie miał bardzo skąpe możliwości wydawania dolarów. Nie dałoby się zrobić konstrukcji w ogóle bez importu, bo to, co w Polsce produkowano, jak zwykle nie było najnowocześniejsze na świecie. Pierwsze modele odbiornika, które żeśmy zbudowali, miały bardzo duży wsad importowy. Do produkcji, do serii próbnej ten import już był ograniczany, ale żeby go ograniczyć do jakiegoś minimum, musieliśmy pojeździć po kraju i tam, gdzie się to dało, jakieś elementy uruchomić ich produkcję. Dotyczyło to na przykład potencjometrów w Telpodzie, dotyczyło to również na przykład filtrów ceramicznych w Ceradzie. Skoro chciano od nas najnowocześniejszego odbiornika w kraju i chciano to prawie że natychmiast, tak? Bo rok czasu, w sytuacji, kiedy normalny cykl przygotowania do produkcji w tym czasie wynosił 4 lata, to musiało się palić światło na zielono i to bardzo jasno. Mnóstwo spraw załatwialiśmy na zasadzie, że jechałem do Warszawy, spotykałem się tam z ważnymi ludźmi, podnosili słuchawki, dzwonili, mówili: wicie, rozumicie, przyjedzie konstruktor, trzeba mu pomóc. I rzeczywiście, jak się zjawiałem gdzieś w jakichś zakładach i prosiłem, że my tu robimy super odbiornik, ale potrzebujemy pomocy, to zawsze znalazła się grupa entuzjastów, która tak robiła, żeby te elementy, które nam były niezbędne, w odpowiednim czasie się ukazały i żebyśmy mogli sobie ograniczyć ten import, który nam tak bardzo przeszkadzał. Od samego początku konikiem naszym była jakość tego sprzętu. Chcieliśmy, żeby to, co wypuścimy na rynek, było najwyższej jakości, jaką można w polskich warunkach osiągnąć. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli ma się coś psuć, to niech się zepsuje firmie, bo nie stać nas na to, żeby jakoś sprawdzać u klienta. W związku z tym w zakładzie powstawało wiele badań, najpierw na modelach, a później były w procesie technologicznym odpowiednie próby narażenia robione, które pozwalały nam na osiągnięcie tych zamierzonych parametrów jakościowych. Na wytrząsarce na przykład, jak był wytrząsany, to elementy leciały po całym pomieszczeniu, musieliśmy się chować, żeby tam z problemu jakiegoś nie mieć. Po kolei żeśmy usuwali kolejne mankamenty, jakość była coraz wyższa, coraz lepsza. Wygrzewany był wiele godzin, sprawdzany po tych, jak długo wygrzewać, co wygrzewać, w jakich warunkach. Powstawały stanowiska odpowiednie do wygrzewania tych urządzeń. I dzięki temu wydaje się, że osiągnęliśmy jakość, która do dziś jest przedmiotem naszej radości i chwały, żeśmy takie odbiorniki zrobili. Proszę pamiętać, że nasze modele i prototypy przechodziły bardzo gruntowne badania. Te badania były badaniami bardzo ciężkimi, były grzane, były chłodzone, były w wilgoci, były przewożone na samochodach. W każdym razie wiele z tych odbiorników uległo zniszczeniu.
dzięki badaniom niszczącym, między innymi również na tak zwanych wytrząsarkach, można było znaleźć słabe punkty. Słabymi punktami zajmowaliśmy się również pod kątem elektroniki. To znaczy, nie pamiętam skąd, z Politechniki pożyczono kamerę termowizyjną czy aparat, no ale to chyba była kamera termowizyjna, która robiąc zdjęcie płytek drukowanych pokazała nam słabe punkty, to znaczy elementy, które się grzały nadmiernie i które powodowałyby w przyszłości zwiększenie usterek właśnie tych elementów. Pamiętam, że jeden z modeli, który poszedł na wytrząsarkę, to znaczy na właściwie badania niszczące, wpadł w rezonans i zerwał się transformator, który ważył ponad chyba kilogram i zniszczył kompletnie wnętrze odbiornika. Również zrywały nam się kondensatory elektrolityczne, które były w zasadzie słabo mocowane, bo tylko metodą lutowania do płytek drukowanych. Na skutek tych badań całkowicie mechanicznie trzeba było przekonstruować wnętrze odbiornika. To znaczy właściwie nowa konstrukcja mechaniczna już pod kątem wytrzymałości mechanicznych, odporna na te rezonanse. Pamiętam również, że w 1976 roku jeden z odbiorników poszedł do Poznania na słynne targi poznańskie. Pierwsza rzecz, która jest może humorystyczna, to jest taka, że ludzie podchodzili do odbiornika, który był tak wystawiany, że można było przełączać sensory i nie wiedząc, że to są kontakty dotykowe, bo w tym czasie mało tego jeszcze było w produkcji w różnych urządzeniach, powiedzmy, że to była jakaś nowość. Wciskano te sensory jak guziki i trzeba było przekonstruować radio pod kątem odporności na wciskanie. Dzisiaj to się nazywa działanie na głupotoodporność. Prezentowany dokument pokazuje, że latem tegoż 1976 roku rozpoczął się kolejny etap – produkcja serii próbnej. We wrześniu miała powstać dokumentacja konstrukcyjna, a po kolejnych 3 miesiącach pierwszych 100 egzemplarzy odbiornika 5100. Etap ten zrealizowano terminowo. Wszystko zostało zorganizowane na hali produkcyjnej, specjalnie w tym celu przygotowanej w starym budynku. Wszystkie elementy później plastikowe były wcześniej do serii próbnej w modelach wykonywane na frezarkach z rezotekstu, malowane na czarno i bardzo dobrze udawały, że są plastikowe. Ważnym zagadnieniem było dla nas, jak ten odbiornik ma być transportowany. I z obserwacji wiedzieliśmy, że odbiornik z magazynu trafia na samochód ciężarowy, który stoi przy rampie. Po drodze jest 2-3 panów, którzy sobie ten odbiornik rzucali i układali na rampę w samochodzie. I musieliśmy to też zmienić, a przede wszystkim musieliśmy doprowadzić do tego, żeby to przerzucanie tego odbiornika, jak on spadnie, żeby on się nie zepsuł i dalej pracował. Było to trudny wymóg, żaróweczki pękały, inne elementy tam się psuły i musieliśmy również nad tym popracować, żeby taki pozornie prosty problem nie psuł nam życia. Oryginalnie zapakowane odbiorniki, w oryginalne kartony, oryginalnie zaklejone, musiały być spakowane na samochód ciężarowy, taki, który normalnie rozwozi sprzęt po Polsce, i wykonano próbę wyjazdu daleko, czyli do Dzierżoniowa i z powrotem, i po rozpakowaniu musiały być skontrolowane i potem musiały nastąpić jeszcze dodatkowe zmiany konstrukcyjne, bo wychodziły różne wady, które nie wychodziły przy próbach tych na wytrząsarce. Całość lub większość tej serii została później skierowana do tzw. badań domowych, to znaczy zostały sprzedane do pewnej grupy użytkowników, którzy mieli za zadanie ocenić urządzenia w warunkach normalnego użytkowania. Równolegle z serią próbną następowały przygotowania do regularnej produkcji.
Konieczność ta wynikała z tego, że w czasach gospodarki planowej nie można było od ręki kupić żadnych w zasadzie elementów, chyba że były zapasy magazynowe. Na przykład oporniki OMIG polskie albo radzieckie metalowe trzeba było zamawiać z wieloletnim wyprzedzeniem. Trzeba było liczyć na zapasy magazynowe zgromadzone do produkcji innych urządzeń. Z większością elementów importowanych nie było żadnego problemu. Wystarczyło pojechać do centrali handlu zagranicznego w Warszawie, zamówić odpowiednie elementy, zapłacić dolarami i maksymalnie 2 tygodnie pełne dostawy przychodziły do Radmoru. Również pamiętam, że było embargo na tranzystory mocy 2N3055, a bardzo nam zależało, żeby te tranzystory były niezmienione na jakieś zamienniki, dlatego że bardzo mocno od tych tranzystorów zależała jakość odbiornika. Kupowaliśmy te tranzystory z ominięciem głównych źródeł, na przykład kupowaliśmy teraz tranzystory Toshiba, które zostały przemalowane i nazywały się Han 3055. Początek roku 1977 upłynął na testach urządzeń z serii próbnej, ich doskonaleniu, przygotowaniach do właściwej produkcji, a także świętowaniu pierwszych sukcesów. W marcu cały zespół pracowników zaangażowanych w projekt radioodbiornika otrzymał nagrodę ministra przemysłu maszynowego. W czerwcu zaplanowano oficjalną prezentację nowego wyrobu, a miesiąc później rozpoczęcie właściwej produkcji. Zanim się to jednak wydarzyło, należało jeszcze przygotować wiele rzeczy. Uruchomienie w zakładzie produkcji wyrobu rynkowego wiązało się z wdrożeniem wielu nowych procesów ze względu na skalę produkcji. I tak na przykład musieliśmy wdrożyć lutowanie na agregacie lutowniczym, którego dawniej ze względu na niewielkie ilości wyrobów produkcji nie stosowaliśmy. Musieliśmy uruchomić procesy obróbki stopów aluminium, bo na nasze potrzeby uruchomiono w Zakładzie Metali Lekkich w Kętach kilkanaście profili przeznaczonych na przykład na płytę czołową, na pokrętła, na radiatory. Trzeba było wdrożyć procesy obróbki dekoracyjnej tych profili, między innymi na przykład toczenia pokręteł z efektem tak zwanego słoneczka modnego wówczas. Okazało się, że nasze obrabiarki są za mało stabilne, aby uzyskać dobry efekt. Dopiero zakupiony automat tokarski w ramach inwestycji właśnie przeznaczonych na Radmorynę spowodowało, że uzyskaliśmy tutaj dobry efekt, ale ten automat, tak jak i inne zakupione obrabiarki, urządzenia, przydały nam się i były bardzo potrzebne do produkcji tradycyjnych naszych wyrobów profesjonalnych. W tym miejscu chciałbym wspomnieć kolegów z dzierżoniowskiej Diory, którzy mieli opanowane już te procesy, o których mówiłem i chętnie z nami dzielili się swoim doświadczeniem. Ruszyła produkcja w nowej hali. Na rynku pojawiły się pierwsze Radmory 5100 z charakterystyczną szeroką płytą czołową, zielono podświetlanymi za pomocą żaróweczek sensorami, legendarnymi japońskimi wskaźnikami wychyłowymi firmy Varia oraz oczywiście pięknie mieniącymi się słoneczkami na pokrętłach. Przy okazji uruchamiania i konstrukcji nowej produkcji musieliśmy się doposażyć w nowe przyrządy pomiarowe. Takich przyrządów wysokiej klasy i specjalistycznych w Radmorze w tym czasie nie było. Pamiętam, że pierwsze, które się pojawiły, to były bardzo precyzyjne mierniki zniekształceń, generatory, wobuloskopy. Bez tych przyrządów nie byłoby nawet żadnej możliwości skonstruowania czegoś takiego jak ten odbiornik. Jeśli idzie o płytki drukowane, o elektronikę,
to mieliśmy już wówczas w zakładzie testery płytek drukowanych do radiotelefonów. Były to bardzo nowoczesne testery o poziomie światowym, opracowane przez zespół profesora Romualda Zielonko z Politechniki Gdańskiej. Sterowane były komputerem Mera 304, jak pamiętam, wielkości biurka. O PC-tach jeszcze wtedy nikt nie słyszał, a chyba i nie myślał. Te testery umożliwiały sprawdzanie nie tylko funkcjonalne, a więc na przykład, czy jest odpowiednie wzmocnienie w danym module, ale także, czy są zamontowane właśnie takie elementy, oporniki na przykład, czy kondensatory, o takich parametrach, jakie założył konstruktor, jakie przewidział konstruktor. Podobny tester, ale już sterowany minikomputerem Mera 400, zastosowaliśmy do sprawdzania bloków Radmoryny. Wydaje mi się, że nawet dzisiaj, a na pewno wówczas, nikt nie stosował tego rodzaju kontroli bloków, modułów do produkcji urządzeń rynkowych. To było charakterystyczne raczej i nadal jest przy produkcji wyrobów profesjonalnych. Jako ciekawostkę podam fakt, że najwięcej problemów mieliśmy nie z oprogramowaniem tych testerów, ale z wykonaniem szpilek kontaktowych, które zapewniały pewne połączenie testera z płytką drukowaną, która była sprawdzana. W procesie produkcyjnym po zejściu z taśmy odbiorniki jeszcze przed strojeniem trafiały na specjalny regał. Z tyłu za regałem były zamocowane odbiorniki mocy, które udawały głośniki. Były to oporniki o oporności głośników. Odbiorniki nasze nastawiało, Radmory, nastawiało się na szum maksymalnie głośno w taki sposób, że rano, jak przychodzili pracownicy, to większość z tych odbiorników trafiała do naprawy. To ciężkie traktowanie odbiorników powodowało znacznie zmniejszenie uszkodzeń u klienta i w efekcie doprowadziło do łatwiejszego uzyskania znaku Q. Radmor 5100 był produktem stale doskonalonym. Elementy czy podzespoły, które sprawiały problemy, powodowały, że pewien odsetek urządzeń wracał do serwisu w ramach gwarancji, starano się wymieniać na inne, zmodyfikować lub chociaż selekcjonować. W 1978 roku uruchomiono w Polsce produkcję diod LED i szybko zastąpiono nimi nieszczęsne żaróweczki podświetlające sensory. Jesienią tego roku radioodbiornik Radmoru po raz kolejny zaprezentowany został na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie zdobył złoty medal w konkursie Dobre, ładne, poszukiwane. Rok 1979 to znak jakości Q oraz kolejny złoty medal na Targach Poznańskich. Produkcja szła już wtedy pełną parą. Fabryka opuszczało 2000 egzemplarzy miesięcznie. Wtedy pojawiły się pewne komplikacje związane z drewnianą obudową. W projekcie wzorniczym Radmora 5100 zaproponowałem wykonywanie obudów drewnianych technologią przyjętą przy produkcji obudów do odbiorników telewizyjnych. Obudowa miała być właściwie tylko nośnikiem koloru, faktury i rysunku szlachetnego drewna, bez podkreślania elementów konstrukcji obudowy. Obudowa zamykać miała tylko pewną przestrzeń niezbędną do pomieszczenia skomplikowanej struktury mechaniczno-elektrycznej. W jednostronnie fornirowanej płycie wiórowej nacinano rowki, po czym zaginano płytę i wklejano klin wzmacniający. Bardzo ważnym elementem w całym odbiorniku
była jego pokrywa. Pierwszy rzut oka każdego użytkownika był właśnie na tą pokrywę. Trzeba było ją wyginać na parze, składać z kilku cienkich warstw i tworzyć jedną obudowę. Producent początkowo mu się to podobało, tych pokryw początkowo mu się to podobało, jednak z czasem doszedł do wniosku, że to go za dużo kosztuje i w rezultacie musieliśmy tą obudowę zmienić. Zmieniliśmy na trzyczęściową i to może wzorniczo nie było najlepsze, ale pozwoliło nam na to, że w ogóle mieliśmy pod dostawcę pokryw, bo nikt nie chciał tego robić. Gdyby mnie jako autora projektu poinformowano o problemie, prawdopodobnie nie zgodziłbym się na proponowane zmiany, ale kto wie, może byśmy wspólnie opracowali lepsze rozwiązanie niż to, które przyjęto. Ponieważ jednak nikt nie zapytał mnie o zdanie, zareagowałem dość emocjonalnie, wysyłając do Radmoru pismo zapowiadające podjęcie kroków prawnych z powołaniem się na przepisy prawa autorskiego. Zrobiłem to nie tylko dlatego, że ucierpiało moje ego jako projektanta, ale uważałem wówczas i nadal uważam, że zmiana dokonana w konstrukcji obudowy pozostaje w sprzeczności z pierwotną ideą projektu, który zbliżał Radmora 5100 do aparatury elektronicznej, natomiast zmiana konstrukcji obudowy bardziej pchnęła go w stronę mebla. Instrukcja obsługi Radmora 5100 jako pierwsza chyba w powojennej praktyce zawierała nazwisko projektanta, w tym wypadku moje. W związku z tym napisałem, że w tej sytuacji nie mogę wziąć odpowiedzialności za jakość projektu. W odpowiedzi dostałem kopię pisma Radmoru skierowanego do redakcji Życia Warszawy z prośbą o zamieszczenie w dziale ogłoszenia drobne ogłoszenia zawierającego przeprosiny użytkowników Radmora za fałszywie podaną informację o autorstwie projektu plastycznego odbiornika, a mnie przepraszające za godną ubolewania pomyłkę w instrukcji obsługi. Radmor pozbył się w ten sposób kłopotu produkcyjnego, użytkownik tego nie zauważył albo było mu wszystko jedno, tym bardziej, że rynek był w stanie wchłonąć znacznie więcej niż można było wyprodukować. Wdrożenie nowej obudowy to mniej więcej ten sam czas, kiedy odbiornik 5100 zastąpiony został nowszą wersją 5102. Dzisiaj można spotkać urządzenia 5100 z 1979 roku w nowej obudowie oraz urządzenia 5102 z tego samego okresu, zarówno w starej, jak i nowej. Taką sytuację można tłumaczyć serią próbną urządzeń z nową obudową, a być może jest to pokłosie dawnego konfliktu. Tak czy inaczej, Radmory 5102 od wersji 5100 można odróżnić po przycisku kontur oraz wyższej wartości przycisku wyciszenia, niezależnie od konstrukcji płyty czołowej i boczków. Kolejne lata to już bolesne wyjście ze złudnej dekady gierkowskiej, rosnące problemy z zaopatrzeniem i widmo stanu wojennego. W 1980 roku zmniejszono jeszcze liczbę importowanych komponentów. Pojawiły się na przykład krajowe wskaźniki wychyłowe. W roku 1982 większość z nich w ogóle zniknęła za sprawą wersji 5102T. W kolejnym roku pojawia się jeszcze 5102TE z gniazdem dla korektora graficznego. E oznaczało equalizer. Produkcja całej serii 5100 kończy się w roku 1985 lub 6. W ślad za modą opracowaliśmy tuneskop i opracowaliśmy wskaźnik wychyłowy na diodach LED. No taka była moda, taki czas. W związku z tym, jak przyszły duże trudności, to na wielkim procentem, można powiedzieć, przyspieszyło to nasze prace i wprowadzenie tych urządzeń nowoczesnych zamiast wskaźników i żarówek. Na tuneskop otrzymaliśmy patent.
W 1982 roku w środku stanu wojennego wydarzyła się pewna niezwykła rzecz. Na pytanie, dlaczego wyprodukowano dodatkowy tuner AM dla urządzenia, które zakres AM już miało, konstruktorzy zgodnie odpowiadają pytaniem: a wie pan, co to była wolna Europa? Wszyscy już się pytali o fale krótkie, no ale w tym czasie nie można było powiedzieć, do czego tak wprost, do czego fale krótkie służą. Wszyscy w domyśle wiedzieli, że chodzi o Radio Wolna Europa i chodziło o Radio Londyn, dlatego że w tym czasie prawdziwe wiadomości pochodziły tylko z tych źródeł. Bardzo dobrym rozwiązaniem, które umożliwiało wysłuchiwanie audycji nieposzatkowanych, było zastosowanie preostatów w naszym tunerze. Wolna Europa była nadawana na kilku częstotliwościach i na tych różnych częstotliwościach, zależnie od propagacji, jakość sygnału się zmieniała, również dochodziły jeszcze specjalne zakłócenia produkowane przez stacje zakłócające. Korzystając z tego preostatu, przeskakując z jednej stacji na drugą, dało się wysłuchać całej audycji prowadzonej przez na przykład Wolną Europę. Z tego, co plotka niosła, to cała seria próbna tego tunera poszła do Warszawy. No wiadomo do kogo i wiadomo po co. Radmor 5100, a po nim Radmor 5102. Czy czegoś tu nie brakuje? Dlaczego konstruktorzy przeskoczyli jedną cyfrę? Przygotowaliśmy odbiornik do produkcji dla potrzeb Stanów Zjednoczonych. Przyjechał taki Amerykanin, zaczął wymyślać, musieliśmy przygotować zmiany płycie czołowej, zmienić wskaźnik, dostosować, ale oprócz tego są różnice między naszym systemem a systemem Stanów Zjednoczonych. Tam jest inne napięcie zasilanie, inne częstotliwości. Przygotowaliśmy odbiornik na 110 V i z głowicą pracującą w paśmie aż do 108,5 MHz. Ten właśnie odbiornik przeznaczony na rynek amerykański otrzymał numer 5101. Z dokumentów, którymi dysponuje Maciej Sokulski, wynika, że pracowano nad nim od czerwca do grudnia 1977 roku. Powstały przynajmniej dwa modele Radmora 5101, zanim projekt zarzucono. Pamiętam, że proponował nam za odbiornik, który zejdzie z taśmy, $120, a sam się przyznał, że będzie sprzedawał za $520. No, sumy utkwiły w głowie, chociaż to już kupa lat, nie dam sobie ręki uciąć. I dla niego opłacalna produkcja to było 15 000 chyba miesięcznie, więc nie było, a to było kilka razy więcej niż mieliśmy zdolności produkcyjne. No, musiał projekt umrzeć śmiercią naturalną. Tak wygląda historia najlepszego zdaniem wielu użytkowników, a na pewno cieszącego się dzisiaj statusem legendy polskiego radioodbiornika. Oto nazwiska osób, które tę historię tworzyły. Radmor. Tadeusz Janiszewski, dyrektor techniczny Radmor, pomysłodawca. Maciej Sokulski, elektronik, konstruktor wiodący, odpowiedzialny za całość projektu. Marian Prawdzik, elektronik, szef biura TU. Ma największe zasługi w kwestii jakości finalnego produktu. Leon Mafina, szef mechaników, odpowiadał za konstrukcję mechaniczną OR 5100. Marek Twórz, mechanik, prawa ręka Leona Mafiny. Stanisław Wałęga, zastępca głównego technologa, wdrażał wiele nowych procesów mechanicznych. Marian Szczęch, główny technolog. Genowefa Pachucka, kierownik działu technologii. Halina Lachowicz i Henryk Suligowski, bardzo duży wkład w uruchomienie montażu, kontroli i strojenia. Tadeusz Palmowski, elektronik laborant, odpowiadał za fizyczną realizację modeli i prototypów. Lucyna Wilczewska, elektronik, odpowiadała za współpracę z działem kontroli jakości. Edmund Grzelak, konstruktor mechanik. Zdzisław Talarczyk, odpowiadał za badania prototypów. Gerard Zielonka, mistrz odpowiedzialny za produkcję serii próbnej 100 sztuk. Andrzej Klinkosz, Jerzy Kobylański, Henryk Strużyk, Ryszard Bielański, Jerzy Konke, PIT. Janusz Czerniewski, szef zespołu. Tomasz Bogdan, odpowiadał za układy odbiorcze FM i AM. Jerzy Serafin,
opracował wzmacniacz małej częstotliwości. Bogusław Wilkosz odpowiadał za konstrukcję mechaniczną. Unitech Grzegorz Strzelewicz opracował projekt wzorniczy. Jerzy Malanowski współpracował z Grzegorzem Strzelewiczem. Sprzętem elektronicznym i jego naprawą zajmuję się od dobrych kilkunastu lat. Przez te lata, jak każdy elektronik, przechodziłem różne etapy napraw, począwszy od przyrządów pomiarowych, od sprzętów audio-wideo, skończywszy na trochę bardziej profesjonalnym zadaniu, czyli sprzęcie laboratoryjnym i przemysłowym. Natomiast mam bardzo duży szacunek i cenię sobie naszą polską myśl techniczną, która w tej chwili, w chwili obecnej, w dzisiejszych latach prawie że nie istnieje. Dlatego postanowiłem, że będę starał się w miarę możliwości, w miarę sił, w miarę wolnego czasu przywracać do życia wytwory naszej polskiej myśli elektronicznej. Między innymi z racji tego, że mam wielki szacunek, tak jak powiedziałem, do inżynierów, do ludzi, którzy produkowali, projektowali i wytwarzali ten sprzęt. Założyłem kanał, na którym w miarę możliwości pokazuję ludziom, którzy być może jeszcze są na początku swojej kariery elektronicznej, jak tego typu sprzęt przywrócić do czasów świetności i jak go poprawnie wyregulować. Jeżeli to dobrze wyszło, to tylko dlatego, że w tym czasie, w jednym miejscu, a właściwie w całej Polsce, zebrało się kilkunastu, kilkudziesięciu specjalistów, zapaleńców, ludzi dobrze przygotowanych i dobrze wyposażonych w wiedzę, w umiejętności, w nadzieję, i to wszystko zgromadzone w jednym czasie przyniosło właściwy rezultat, którym do dzisiaj chyba potrafimy się szczycić. Pamiętam takie coś. Odbiornik ten kosztował 14 100 zł. Moja pensja jako głównego specjalisty w poważnym zakładzie wynosiła 3100 zł. I myślę sobie, dla kogo właściwie my ten odbiornik robimy? Kto go kupi za takie pieniądze? I zaczęły się dziać rzeczy, które mnie zaskoczyły. Mianowicie, dość często przychodziły do nas listy. Pamiętam kilka, może dwa. Jeden to taki. Pisał dyrygent z Łodzi, pamiętam. Nazwiska nie pomnę, ale pamiętam, że dyrygent z Łodzi, który nie mógł się nachwalić jakości tego odbiornika w tym liście. To już sobie myślę, no to on go kupił ze względu na jego jakość. Innym razem przyszedł list od młodego studenta, który wakacje spędził na zarabianiu pieniędzy, żeby kupić odbiornik. I proszę Państwa, to wszystko, znacznie więcej tej korespondencji było, ale to dało mi okazję do przemyślenia, że jak jest coś dobre, to i można lepiej sprzedać, jak się wydaje, że to będzie w ogóle możliwe. W czasie, kiedy rodził się Radmor 5100, mieliśmy świadomość, że przy wszystkich ograniczeniach, które trzeba było pokonywać, jako to technologicznych, materiałowych, organizacyjnych, kooperacyjnych, ekonomicznych itd., powstaje urządzenie, które może stać się obiektem pożądania dla bardzo wielu. Tak się też stało. Po transformacji pojawiło się na rynku bardzo wiele dużo nowocześniejszych urządzeń, które w oczywisty sposób wyparły Radmora, przesunęły go w niebyt. Ale od pewnego czasu mamy swoisty renesans. Jest cały rynek, jest mnóstwo fanów. Słyszę też, że audiofile korzystają z Radmora jako źródła sygnałów analogowych. Dla mnie to bardzo miłe, choć podejrzewam, że to
taka nostalgiczna moda, która pewnie za jakiś czas przeminie, to jednak wolę myśleć o tym, że to jest żywe potwierdzenie słuszności podejmowanych 40 lat temu decyzji projektowych, a i że te decyzje po prostu wytrzymały próbę czasu. Uderzył deszcz, wybuchła noc, przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem